Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomek Grząślewicz i zapraszam do obejrzenia 7. odcinka z serii Środula 43. Proszę Państwa, wraz z ekipą kanału Historia Zapomniana pracuję nad realizacją filmu Równia Pochyła, opowiadającego o zagładzie sosnowieckiej społeczności Żydów. Proszę Państwa o wzięcie udziału w zbiórce środków na ten cel. Link do zbiórki na stronie zrzutka.pl znajdą Państwo w opisie filmu oraz w komentarzu pod spodem. 7. odcinek naszego cyklu nosi tytuł Kryjówki. Na zdjęciu tytułowym widzicie Państwo wykonane przeze mnie jesienią ubiegłego roku zdjęcie przedstawiające chaszcze na Śróduli, spod których wygląda fragment jakiejś tajemniczej podziemnej struktury. Oczywiście nie mamy żadnej pewności, że właśnie tam znajdowała się jedna z kryjówek, jeden z bunkrów żydowskich, ale można tak domniemywać, ponieważ w 1943 roku Śródula była pełna takich miejsc. Kryjówki, schrony, bunkry mniej lub bardziej przygotowane budowano właściwie wszędzie. Jedna z relacji na ten temat pochodzi od doktora Leona Gelbergera. On mówi, że w związku z tym, że Żydzi byli zagrożeni wysiedleniem cały czas, że deportacje do Auschwitz i do obozów pracy trwały właściwie w nieprzerwany sposób, również w okresie funkcjonowania getta na Śróduli, Żydzi budowali kryjówki dosłownie wszędzie. Niektóre z nich były na tyle zmyślne, że przez wiele godzin Niemcy, mimo że wiedzieli, że w danym miejscu jest bunkier, nie byli w stanie go znaleźć. Poza tym, z uwagi na fakt, że to wysiedlenie, którego wszyscy się spodziewali, mogło nastąpić znienacka, każdej nocy Żydzi wystawiali przed dom wartowników, którzy patrzyli, czy coś się nie dzieje. Pamiętajmy, że Śródula jest położona na wzgórzu. W owym czasie nie było oczywiście osiedla bloków, nie było też specjalnie dużo drzew, w związku z czym teren getta, zwłaszcza z tych górnych części dzielnicy, był dosyć dobrze widoczny, więc jeżeli taki wartownik wyszedł na dach, no to doskonale widział, czy na przykład w szkole policyjnej i siedzibie Gestapo przy ulicy Okrzei nagle zapalają się światła i zaczyna się akcja. Jeżeli chodzi o kryjówki, były ich bardzo różne rodzaje, no i opisuje je m.in. Paweł Widerman w książce Płowa Bestia. Mówi, że niektóre z nich były bardzo dobrze przygotowane, wyposażone nawet w światło elektryczne, natomiast no, to była zdecydowana mniejszość. W większości te bunkry to były ciemne nory ze słabym dostępem powietrza lub w ogóle bez powietrza, bez dostępu do wody, jak to określa, nory dla szczurów wręcz. Podobna relacja pochodzi od Kacetnika 135633. W książce Salamandra również opisuje ten moment, kiedy na Śróduli zapanowała gorączka, można powiedzieć, budowania bunkrów. Budowano je wszędzie. Pod istniejącą piwnicą budowano drugą piwnicę. Inne kryjówki były tworzone pod piecami kuchennymi i Kacetnik również pisze o wartach, które były wystawiane w celu pilnowania, czy nie zaczyna się jakaś akcja likwidacyjna. Tutaj mamy bardziej szczegółowy opis pochodzący z książki Płowa Bestia. Widerman opisuje, że wejście do bunkra znajdowało się na przykład pod szafą lub kredensem, było świetnie zamaskowane i również pisze o tych kryjówkach, które budowano pod piecami kuchennymi. Ślady tego, w jaki sposób Żydzi się ukrywali, znajdujemy również w słynnym Mausie Arta Spiegelmana. Na jednej ze stron Władek Spiegelman, czyli ojciec rysownika, bierze od niego notatnik i rysuje mu dokładnie, krok po kroku, w jaki sposób utworzył kryjówkę w swoim domu. No i w przypadku Spiegelmanów to zejście było zamaskowane, ukryte pod skrzynią na węgiel. Więc tam mieliśmy deskę, którą się podnosiło i w dół po drabinie schodziło się do tajnego pomieszczenia, w którym można było się ukryć.
Ciekawostki na temat budowy bunkra przekazuje również Nate Leipziger w książce The Weight of Freedom. Nate był nastolatkiem w okresie, kiedy przebywał na Śróduli, no i wraz z grupą towarzyszy zdecydowali się wybudować kryjówkę w piwnicy. Zrobili to w ten sposób, że zamurowali przejście i zamaskowali je takim wózkiem na węgiel, który wyposażyli w kółka, dzięki czemu można było, jak się wiedziało, oczywiście w łatwy sposób otwierać od wewnątrz tę kryjówkę. Byli bardzo dumni ze swojej budowy do momentu, kiedy zamknęli się w środku, zapalili świecę, a świeca zgasła, ponieważ okazało się, że zapomnieli o najważniejszym, czyli o dostępie powietrza. W dalszej części książki Nate opisuje, że udało im się wyciągnąć kilka cegieł i ten dostęp powietrza zapewnić. No i ponieważ udało się odnaleźć Nate'a Leipzigera z rodziną na liście przesiedleńczej, wiemy, że mieszkali przy ulicy Kalkzeile, czyli Wapiennej 86, która znajduje się właśnie w tym miejscu, które widzą Państwo na zdjęciu, więc można, spacerując w tamtych rejonach, uruchomić wyobraźnię i pomyśleć o kryjówce w piwnicy zbudowanej przez Leipzigera i jego kolegów. Jeszcze kilka zdjęć, które mogą Państwu pomóc w uruchomieniu tej wyobraźni. One również pochodzą z terenu starej Śróduli i widzimy tutaj elementy struktur podziemnych, albo piwnic, albo tuż przy wejściu do ruiny budynku widzimy, że też był jakieś zejście w dół. No i możemy sobie wyobrazić, że właśnie tam w 1943 roku Żydzi starali się ukryć i przetrwać akcję likwidacyjną. Kryjówki, jak już wspomnieliśmy wcześniej, były budowane nie tylko pod ziemią, ale również na ziemi i nad ziemią, na przykład na strychach. Na strychach najczęściej wyglądało to w ten sposób, że dobudowywano fałszywe pomieszczenie, czyli robiono ścianę zamaskowaną z jakimś tam wejściem i w momencie, kiedy Niemcy na przykład wchodzili na strych, widzieli ścianę, nie orientując się przynajmniej teoretycznie, że za tą ścianą znajduje się jeszcze jedno tajne pomieszczenie. Dokładnie coś takiego skonstruował Władek Szpigelman w drugim swoim domu na Śróduli, czyli opisuje w Mausie swojemu synowi Artowi, że mniej więcej w czerwcu 1943 roku zostali przeniesieni do innego domu i tam urządził kryjówkę właśnie na strychu. Widzimy na tym rysunku fałszywą ścianę, za którą znajdowało się tajne pomieszczenie, a wejście do tego pomieszczenia było od dołu przez żyrandol. No i taka ciekawostka, w trakcie rozmowy z mieszkańcem domu przy ulicy Konopnickiej 7, Zandzeile 7 w okresie wojny, widać zresztą na zdjęciu, że ten budynek rzeczywiście pochodzi z epoki, z tego charakterystycznego śródulskiego białego kamienia. W każdym razie z rozmowy dowiedziałem się, że rzeczywiście po wojnie rodzina znalazła na strychu takie tajne, zamaskowane pomieszczenie, czyli coś, co odpowiada opisom i Widermana, i Szpigelmana. I taki fragment z Płowej Bestii dotyczący dzieci. No więc mamy tutaj opowieść, relację Pawła Widermana, że pewien pan wraz z córką w trakcie akcji likwidacyjnej, wysiedleńczej schowali się w schronie, który został wykonany przez dzieci. Dzieci na Śróduli bawiące się w schron, w kryjówki, wybudowały jakieś zaimprowizowane pomieszczenie. No i pan z córką siedzieli tam przez 12 godzin i nie zostali odkryci przez Niemców. Proszę Państwa, przechodzimy już do momentu akcji likwidacyjnej, czyli sierpień 1943 roku i oto relacja Abrahama Krakowskiego, człowieka, który mieszkał w getcie przy Hasenweg, czyli przy ulicy Grodgera i był Hasydem. W jego kryjówce znajdował się rabin, którego Abraham Krakowski określa mianem rabina cudotwórcy z Chęcin. Człowiek, który miał już około 80 lat i właśnie razem z Krakowskim był w bunkrze. Był w bardzo złym stanie zdrowotnym, dlatego kiedy bunkier został już odkryty przez Niemców, ludzie przebywający w tym bunkrze ubłagali Niemców, żeby pozwolono im tego rabina na łóżku przenieść na punkt zbiórki, skąd został wysiedlony do Auschwitz i tam zamordowany. Proszę Państwa, natomiast Abraham Krakowski, oprócz tego, że złożył relację w Żichu tuż po wojnie,
wiele lat po jej zakończeniu opublikował książkę wspomnieniową Counterfeit Lives i tam wrócił do postaci rabina, cudotwórcy z Chęcin. Widzimy go na slajdzie The Chęciner Rebbe. I tam w trakcie tej relacji w książce opisał go dokładniej, również z imienia i z nazwiska, co pozwoliło na zidentyfikowanie tej postaci na liście przesiedleńczej. Po prawej stronie widzą Państwo, rzeczywiście jest tam Shia Sternfeld, urodzony w roku 1859, co odpowiada temu opisowi, że mieliśmy do czynienia ze starcem 80-letnim, a następnie po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową danych rabina Sternfelda, Horowica, udało się tę osobę zidentyfikować i widzą Państwo na dole strony mamy rabina z Chęcin, data urodzenia 1860, więc praktycznie pokrywa się z tym, co mamy na liście przesiedleńczej. Zgadza się również miejsce urodzenia, czyli Nowy Korczyn, i przy tym wpisie na stronie geni.com mamy również zdjęcie rabina cudotwórcy, więc tak wyglądał rabin cudotwórca z Chęcin, człowiek, który przeszedł przez getto śródulskie i został wywieziony do Auschwitz i tam zamordowany. Proszę Państwa, na podstawie list przesiedleńczych i tego, że wiemy, że Abraham Krakowski mieszkał przy Hasenweg, czyli przy Grodgera, natomiast rabin cudotwórca był zameldowany przy ulicy Außenzeile, czyli północnej, można określić położenie tego bunkra, w którym obaj się znajdowali. No i w kółku macie Państwo zaznaczony fragment mapy z 1961 roku, na którym mamy teren pomiędzy ulicami Północną a Grodgera i można domniemywać, że właśnie tam znajdował się bunkier, który był miejscem pobytu rabina cudotwórcy oraz Abrahama Krakowskiego. Paweł Widerman, który w taki dosyć gorzko-ironiczny sposób opisuje kwestie bunkrów i kryjówek, pisze w ten sposób, że co my właściwie myśleliśmy, że Niemcy przyjdą do getta, zobaczą, że Żydów nie ma i sobie pójdą? No nie, wiadomo było, że te kryjówki były tymczasowe, ale z drugiej strony na końcu książki sam pisze o tym, że w podziemiach Środuli i Kamionki po zakończeniu akcji likwidacyjnej pozostało jeszcze około 2000 Żydów. Można więc powiedzieć, że częściowo te kryjówki się sprawdziły, zresztą sam Widerman również się ukrywał. Jednak dla większości ludzi te kryjówki były tylko schronieniem tymczasowym. I tutaj macie Państwo relację Biny Miodownik z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Opisuje, że wytrzymali w bunkrze przez 10 dni. Mieliśmy początek sierpnia, lato było bardzo gorące. Środula miała wielki problem z dostępem do wody. Oczywiście był on pilnowany przez Niemców, więc można się było tylko nocą wymykać, narażając na wielkie niebezpieczeństwo, żeby spróbować zdobyć wodę. No ona tutaj opisuje, że wykopywali z ogródka kartofle i pili wyciśnięte z nich krople wody. Binie Miodownik akurat udało się porozumieć z milicją żydowską, która wyprowadziła ją z getta i w ten sposób została ocalona. Więc taka historia pozytywna na sam koniec. Widzimy, że jednak te kryjówki również czasami się sprawdzały. To wszystko w tym odcinku. Jeszcze raz gorąco Państwa zachęcam do wzięcia udziału w zbiórce na rzecz realizacji filmu Równia Pochyła. Dziękuję.